Dzisiaj zabieramy Was w jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w całej Tajlandii. Do Parku Narodowego Khao Sok. To jedna z najstarszych dżungli na świecie. Ma aż 160 milionów lat i jest starsza niż Amazonia. A my spędzimy 2 noce w miejscu, które wygląda magicznie, w pływających domkach na środku jeziora. Zostańcie z nami do końca. Dzień dobry, w dniu 18 u nas my już jesteśmy po śniadaniu, jest godzina 7:20, o 7:30 powinniśmy mieć busika, powinien po nas przyjechać, mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo pierwszy raz tak naprawdę bukuję busa z 12. Znowu mamy sporo bagaży, mimo że poprosili nas, żebyśmy mieli jakoś mniej, no to przełożyliśmy jakby oddaliśmy te duże plecaki do innego hotelu, ale wciąż tego jest pełno. Może nie tak dużo jak normalnie, ale to nie jest mało bagażu mimo wszystko. Jestem zachwycona, słuchajcie, punktualnością 12Go. Naprawdę, słuchajcie, przyjechał pan po nas dokładnie o 12:30, o 7:30, dokładnie. I prawdopodobnie, jeżeli dobrze go zrozumieliśmy, bo wiadomo jak ten angielski z nimi jest, bardzo możliwe, że jedziemy tylko sami. My już dojechaliśmy do Surat Thani. Jest godzina 9:30, my już jesteśmy na miejscu. Dosłownie 12 minut od portu jesteśmy, ale powiedzieli, że nas zawiozą dopiero później, bliżej naszego departure, bo generalnie bez sensu byśmy się tam nudzili, więc powiedzieli, żebyśmy poczekali, żebyśmy sobie pochodzili, bo tam będzie nam się mega nudziło. Więc idziemy do 7-Eleven. Mieliśmy Tiger Balm. Podobno działa cuda i jest na wszystkie możliwe schorzenia. Muszę przeczytać dokładnie jakie, ale kosztowało 65 batów i podobno warto kupić, więc jak zobaczyliśmy, to od razu kupiliśmy. Patryk sobie kupuje kawkę akurat, można sobie tutaj wziąć lód, a tutaj się robi kawuście i potem się to niesie do kasy. Co wzięli sobie niebieski kubek, czyli size M. Czyli średnia kawka 20 batów. Ja w każdym razie wybrałam, biorę za każdym razem jak jestem w 7-Eleven, to biorę sobie ten Betagen. Wydaje mi się, że dzięki temu mój brzuszek o wiele lepiej się czuje i jakoś znosi to jedzenie i polecam brać go cały czas, więc praktycznie go codziennie piję i wydaje mi się, że się o wiele, wiele lepiej czuję każdego dnia. No i co, może po tościku? Tost? Patryk uwielbia tą kawkę Nescafe Latte, ona kosztuje 17 batów, ale codziennie ją piję, codziennie. I ja sobie jeszcze wzięłam Pepsi, 14 batów. Zapłaciliśmy 131 batów za Pepsi, za te probiotyki, za 2 tosty, proszek do prania i kawkę Patryka. Mega tanie. My właśnie na transfer, w takim właśnie tutaj, w takiej poczekalni autobusowej. I pan nam tutaj przyniósł taki przysmak ich lokalny. Ryż z bananami. Tutaj od razu, jak przyszłam, wykupiłam bilet powrotny u pana. Okazało się, że kosztuje 1200 batów, czyli 600 batów za osobę. Uznałam, że to jest całkiem okej cena, więc od razu kupiłam. Jak wrażenia? No bardzo pyszna. Smakuje taki cukierek, wiem. Takiego cukierka jadłam u dziadka na świętach z choinki i mi on nie smakował. I to też mi średnio smakuje. Czyli na złe wspomnienie. No. Patryk to normalnie wszystko zje, wiecie, mu dasz cokolwiek. On zje wszystko, oprócz mojej carbonary. On nie lubi zbytnio mojej carbonary. Ale tutaj wszystko je. Dodam, że tutaj bardzo fajnie mają to zorganizowane wszystko, że przychodzicie do nich, czy do hotelu, czy gdziekolwiek, na przykład jakieś wycieczki. Tutaj wam od razu QR kody do skanowania na WhatsAppie, nie musicie sprowadzać rękami, dawać swój numer, tylko dają wam QR kod, skanuj, napisz na nas wiadomość i dostajecie wszystko. Tak samo przy wypożyczeniu skuteru, tak samo tutaj, więc to jest mega, mega fajne. Od razu mamy ich numer, możemy się kontaktować i to jest naprawdę ekstra. Powiem wam, że my jesteśmy tu bardzo zachwyceni organizacją, jak to wygląda. Naprawdę tak się nami zaopiekowali tutaj. Nawet wydaje mi się, że lepiej niż abyśmy przyjechali taksówką, bo początkowo myślałam, że taksówką pojedziemy, ale też nie byłam pewna, czy w ogóle nas wezmą, bo to wiecie, nie wam pokazuje, że nie ma problemu, Grab spoko, można sobie wsiąść, ale z drugiej strony no nie każdy może by chciał taki kawał jechać, bo to jest jakieś 2,5 godziny drogi.
No a tutaj naprawdę przywieźli nas, powiedzieli, że możemy sobie tutaj pochodzić, dali nam to jedzonko, też myślę, że nam można było bardzo kawkę wypić, wodę, naprawdę wszystko świetnie, pilnowali naszego czasu, jak powiedzieliśmy, że musimy być na 11:30 na porcie, to tak samo powiedzieli, że to pilnowali, powiedzieli nam to okej, teraz już powinniście się zbierać, tutaj się wpakujcie i tak dalej. To jest naprawdę genialna organizacja, świetnie to wszystko tutaj wygląda. My już jesteśmy na forcie. Tutaj generalnie trzeba było dojść do takiego punktu i tutaj jakby musieliśmy zostawić nasze paszporty, check-inować się, było opłacić za National Free Park i tutaj na ten port opłata. No i tu mamy taką poczekalnię, już sobie czekamy na spokojnie, aż nas coś odbierze. No i to jest taka poczekalnia, można się napić wody, można sobie wziąć ciasteczko, cashew nut cookie i rice cracker. Sporo czasu spędziliśmy na porcie, ale wyjeżdżamy, troszkę było ciężko wejść na ten longtail boat, ale już jesteśmy. No i płyniemy! Wyjechaliśmy do naszego resortu, gdzie spędzimy kolejne dni. Powitali nas takim drineczkiem. Co to było? Lemon, coś tam. Już nie pamiętam co. Czekamy na zameldowanie. Powiem wam, że droga była taka bumpy. Jestem cała mokra. Troszkę się bałam, szczerze mówiąc. Mam taką traumę po tych kajakach, że jak tylko czuję, że chlapie, to już się trochę zaczynam bać. A do tego nasz pan kierowca, który sterował łodzią, tym longtailem, od razu powiedział, że potrzebuje kamizelki ratunkowej, więc od razu się przestraszyłam, że nie jest jakiś doświadczony, bo normalnie jeszcze nigdy nie widziałam tutaj jakiegokolwiek kierowcy tych łodzi, żeby zakładali kamizelkę ratunkową, więc się bałam, że jest może jakiś niedoświadczony, ale na szczęście nas dowiózł w całości i żyjemy. Czas pokazać Wam nasz domek na wodzie. Widok z domku jest po prostu niesamowity. Chyba jeden z najpiękniejszych, jaki widzieliśmy do tej pory w naszej podróży. Każdy domek ma własny kajak, więc można dosłownie wypłynąć z tarasu i popływać po jeziorze, ale coś mi się wydaje, że my z tego nie skorzystamy. No i my już idziemy od razu na lunch. Jesteśmy strasznie głodni, a poza tym lunch jest tylko do 2:00, więc trzeba szybko zjeść, żeby nie zamknęli nam. Tym bardziej, że tutaj właśnie nie ma nic, nie ma w ogóle żadnego sklepu, nie ma nic. Jesteśmy totalnie odcięci znowu od cywilizacji. Pocieszyli się jeden dzień w Krabi i znowu przywrócili tutaj. Pan naprawia coś, aż się boję, że on tutaj coś naprawia. Cały czas ten domek się rusza, no ale widoki, słuchajcie, są przepiękne i są warte tego wszystkiego, naprawdę sztosik. I tu jest restauracja. Ale ryby, patrz. Wow, No, ale piękne ryby, nie wiem, czy zobaczycie to. Są, no. I tutaj mamy także, mamy appetizer, możemy sobie wybrać jeden z tych main course'ów tak boję już, słuchajcie, trzymam i deser. Będziesz taki Na przystawkę dostaliśmy grillowanego kurczaka po tajsku z pikantnym sosem. Ja na danie główne wybrałam sobie risotto z grzybami, a Patryk lokalny zestaw tajski. A na deser kulki z kleistego ryżu w mleku kokosowym. Nie no, powiem wam, że to miejsce to jest po prostu bajka. To są takie Malediwy, tylko że w Tajlandii. Może lekko... Może domki tak ładnie nie wyglądają, jak się tak idzie przez nie, ale naprawdę widok jest przepiękny. Myślę, że nawet lepszy niż na Malediwach. Idziemy dzisiaj na safari, cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało w praktyce. I będziemy sobie
obserwować zwierzątka dzikie. Myślę, że będzie fajnie. Wypływamy na safari, mamy lornetki. Czyli pewnie na safari na wodzie. Tego totalnie się nie spodziewałam. Dziki słoń. Wow. Dzień dobry, w dniu 19. Dzisiaj mamy z samego rana zwiedzanie jeziora, następnie śniadanko, a później idziemy sobie na trekking i eksplorowanie takiej jaskini. Zaraz Wam pokażę, której dokładnie, bo zapomniałam, jak się nazywa. Khao Sok wygląda jak sceny z filmu Avatar. Jest jednym z najstarszych lasów deszczowych na świecie. Szacuje się, że ma ponad 160 milionów lat, czyli jest nawet starszy niż Amazonia. Samo jezioro Chao Lan, co ciekawe, jest sztuczne. Powstało w latach 80., kiedy zbudowano tutaj tamę i to spowodowało zalanie całej doliny wodą. Podobno pod powierzchnią jeziora do dziś znajdują się pozostałości dawnych drzew i fragmenty zatopionej doliny, a wyrastające z wody wapienne skały to tak naprawdę szczyty dawnych gór. Jest to naprawdę niesamowite. Po rannym zwiedzaniu lejku udaliśmy się prosto na śniadanie, bo byliśmy bardzo głodni. Tutaj generalnie dają Wam wybór, więc możecie sobie z całej listy dań wybrać 2 na śniadanie. No i wybraliśmy sobie Eggs Benedict i jajecznicę. Mamy naszego przewodnika na trekkingu. No i my też już gotowi na trekking, dopiero będziemy zaczynać. No, widok po prostu za mną jest niewalający, jest tak pięknie. Jesteśmy też gotowi tym razem, bardzo dobrze, mamy buty trekkingowe, więc się w końcu przydadzą. W Khao Sok można spotkać m.in. jelenie sambar, lamparty, tapiry, pantery mgliste, niedźwiedzie malajskie, gaura oraz wiele innych zwierząt. Podobno można tu też znaleźć największy kwiat świata, czyli raflesję. W tym trekkingu po dżungli będziemy robić bamboo rafting po jeziorze. Znajdujemy się w Pakarang Cave, która jest jedną z największych jaskiń w całym parku Khao Sok. Te formacje skalne, które tu widzicie, powstały przez tysiące lat, a niektóre rosną dosłownie milimetr na 100 lat, więc naprawdę bardzo, bardzo wolno. W środku żyją różne zwierzęta, nietoperze, pająki jaskiniowe, no i podobno czasem można tu nawet spotkać małe węże. My na szczęście nie spotkaliśmy żadnych węży i pająków. O, tu jest małpka. Wczoraj tutaj dosłownie widzieliśmy słonia z łódki. Dzisiaj nam się nie udało go zobaczyć. Zobaczyliśmy 2 jaszczurki i chyba tyle, więc mało tych dzikich zwierząt tutaj. Było bardzo fajnie na tym bamboo raftingu. No i co, teraz wracamy powolutku do hotelu łódką i będziemy jeść lunch i pewnie się już tata będzie chillować, bo już nic więcej dzisiaj w planie nie mamy.
Tak, przychodzi jedzonko, które nam tutaj gotują później. My już po kąpieli w jeziorze odważyłam się i z kamizelką zaczęłam pływać. No i co? My bardzo mało tutaj mamy czasu na nagrania, bo spędzamy cały czas, praktycznie czas tutaj z taką parą, którą poznaliśmy. Pozdrawiam serdecznie Sarę i Kubę. I naprawdę nie mamy w ogóle czasu ani na montaż, ani też na nagrywanie, bo po prostu świetnie spędzamy czas i nie chcemy tych momentów tak naprawdę stracić. Dzień dobry, my już żegnamy się z tym pięknym miejscem. Czy polecam 360 Isara Resort? W 100%. Te domki są naprawdę na wysokim poziomie. Macie tutaj restaurację, macie bar, naprawdę różne aktywności zorganizowane przez hotel, więc z całego serca polecamy i na pewno będziemy chcieli tu jeszcze wrócić.